tym odcinku prezentujemy garść informacji, która z naszego punktu widzenia przyda się wszystkim, którzy wybierają się na rejs po Szwecji. Nie będziemy tu odkrywać Ameryki, podzielimy się tylko tym, co przekazujemy każdej załodze, która przejmuje Malin w swoje ręce. Hamnguiden to książka, która przyda się każdemu żeglarzowi. Można tu znaleźć sporo informacji oraz wskazówek, jak cumować na dziko i nie tylko. Zawiera multum ciekawostek o wybrzeżu. W naszym mniemaniu jest właściwie niezbędnikiem. Informacje o portach i miejscach postojowych są jasno opisane. Gdzie są miejsca dla gości, czy w porcie można stawać na kojach rezydenckich, na co zwracać uwagę wchodząc do portu, czy są jakieś warunki, przy których dany port nie jest najlepszy. Dodatkowo zawiera zdjęcia, które ułatwiają nawigowanie i odnalezienie się w nowym miejscu. To gruba pozycja, ale warta inwestycji. Tych nieprzekonanych być może zachęci wersja mobilna, która wszystko to, co na papierze, oferuje w formie subskrypcji. Pierwsze 30 dni per e-mail jest za darmo, więc można przetestować i sprawdzić samemu. Nie jesteśmy w żaden sposób związani z wydawnictwem, po prostu uważamy, że to dobra pozycja i przyda się nieraz. Szwedzkie wybrzeże ma do zaoferowania sporo większych i mniejszych portów. Porty, w których można cumować gościnnie łódkę w Szwecji, nazywają się Gästhem, czyli porty gościnne. Znajdziecie w nich całe kaje i pomosty dedykowane odwiedzającym. Poznać je można po charakterystycznej fladze lub znaku. W większości portów poza miejscami gościnnymi można też zostawać na noc na miejscach rezydenckich, które oznaczone są zielonym kolorem. W przypadku planu zostania na dłużej niż jedną noc, najlepiej zapytać u kierownika portu, czy właściciel nie planuje rychłego powrotu. Ciekawostka dla tych, którzy stacjonują swoje łódki w Szwecji, Danii, Niemczech lub Norwegii. Jeżeli wasz port macierzysty jest członkiem tzw. Frihavn, czyli programu wolnych portów, to za niewielką opłatą roczną rzędu 200 koron szwedzkich możecie korzystać z programu. Pozwala on na cumowanie w każdym ze 163 portów członkowskich bez uiszczania głównej opłaty portowej. Nie dotyczy to prądu i ewentualnych dodatków. Oczywiście nie działa to bezterminowo, maksymalnie na 3 dni. Po tym czasie obowiązuje Was normalna opłata portowa. Frihavn wykupuje się w swoim porcie macierzystym u zarządcy portu. Otrzymuje się wtedy proporzec lub naklejkę, którą należy umieścić w widocznym miejscu. Portów oferujących Frihavn w Szwecji jest zaledwie 16, ale w Danii jest ich ponad 100. Jest to opcja warta rozważenia, jeżeli planujecie np. rejs do Kopenhagi, bo przecumowanie w porcie w centrum może Was kosztować tyle, ile opłata za prąd. Już po 2 dniach cena członkostwa się zwraca. Do większości dzikich miejsc w Szwecji przybija się przodem, co dla niektórych może nie być oczywiste. Jeżeli wypożyczacie lub jesteście szczęśliwymi właścicielami szwedzkiej łódki, zwłaszcza starszego typu, pewnie zauważyliście nieco mało ergonomiczny z punktu widzenia hydrodynamiki i przestrzeni użytkowej dziób. Ma to swój powód. Ten dziób umożliwia dobicie prosto do skały, wciąż pozostając w bezpiecznej odległości, co jest niezwykle wygodne. W dzikich miejscach, które są dość znane wśród żeglarzy, można znaleźć oczka do cumowania, które są super ułatwieniem. W tych miejscach najczęściej jest bezpiecznie, oczywiście w funkcji wiatru i parametrów łódki. Nie należy się jednak sugerować, że skoro są gdzieś oczka przy skale, to tam na pewno wejdzie łódka. Bo może i owszem, wejdzie, ale niekoniecznie wasza. Bojki to doskonała alternatywa dla kotwicy i portu. Są idealne na szybki postój na lunch albo po prostu przenocowanie. Filozofia jest żadna. Podpływasz, zapinasz cumę i stoisz. Oczywiście nie bezterminowo, przez 1 dzień. Należą do klubu Svenska Kryssarklub, który odpowiada za ich utrzymanie i rozmieszczenie. Jest ich całkiem sporo i są rozsiane po całym wybrzeżu Szwecji. Będąc członkiem klubu, można na nich stawać przez 1 dzień. Członkostwo kosztuje około 600 koron na łódkę na rodzinę, ale poza samymi bojkami oferuje m.in. ubezpieczenie, dostęp do kursów i atrakcyjnych rejsów organizowanych przez klub, czy chociaż porad prawnych dotyczących łódki. Parkując na bojce, należy w widocznym miejscu wywiesić klubową flagę.
szwedzki WOPR, czyli Sjöräddningssällskapet, to Stowarzyszenie Ratowników Wodnych, czyli pomoc w razie W. W przypadku zagrożenia zdrowia szwedzki WOPR działa bezpłatnie, ale dla członków oferuje również pomoc techniczną, np. rozrusznik do silnika, jakby komuś padły akumulatory. Członkostwo kosztuje 70 koron szwedzkich miesięcznie albo 850 na rok. Jeżeli wybieracie się w rejs po Szwecji, warto się zabezpieczyć. Kustväder to bardzo przydatna aplikacja do żeglowania. Działa używając pozycji GPS. Jest tu wszystko, co niezbędne: prognoza pogody, prędkość i kierunek wiatru, opady, wysokość i kierunek fal, ciśnienie atmosferyczne, temperatura wody i powietrza, prądy morskie, ryzyko wyładowań atmosferycznych, widoczność oraz poziom wody. Aplikacja jest po szwedzku, ale parametry i ikonki są niezależne od języka. Posiada też opcję zdjęciową. Z aplikacji można bezpośrednio zadzwonić na 112 i szwedzki WOPR. W zakładce poświęconej raportom morskim można znaleźć najważniejsze informacje z danego regionu. Można tu też znaleźć najbliższy punkt WOPR-u w okolicy wraz z danymi kontaktowymi. Wszystko, co może się okazać potrzebne. SMHI to aplikacja pogodowa Szwedzkiego Instytutu Meteorologii i Hydrologii. W naszym mniemaniu nigdy za wiele aplikacji pogodowych. Zawsze dobrze jest mieć coś lokalnego, co zna i działa na lokalnej charakterystyce. Jest to dokładna prognoza pogody dla regionu. Na podstawie danych z SMHI działa m.in. wspomniane wcześniej Kustväder. Kliny skalne to nie jest element niezbędny wyposażenia, ale został nam polecony przez stałych bywalców szwedzkiego wybrzeża. Trzeba przyznać, że to niezastąpione dodatkowe zabezpieczenie łódki. Sprawdzają się w miejscach, które nie posiadają oczek do cumowania. Nie są drogie i warto je mieć na stanie w ramach W. Warto się też zaopatrzyć w prawdziwy młotek do ich wbijania, żeby uniknąć zdziwienia. I to by było na tyle. Pływa po powierzchni? Są do kupienia w większości sklepów żeglarskich. Hak do bojek przydaje się w portach jako przedłużenie cumy i znacznie ułatwia złapanie bojki. Czasami bywa to właśnie ten brakujący metr. My niestety jeszcze nie mamy, chociaż od dawna widnieje na naszej liście rzeczy absolutnie do kupienia i za każdym razem, kiedy byłby w użyciu i znacząco ułatwiłby nam życie, plujemy sobie w brodę, że go jeszcze nie kupiliśmy. Może się dorobimy w tym roku. Na sam koniec coś, co zawsze warto odwiedzić na wybrzeżu, czyli lokalne sklepy rybne i wędzarnie. Znajdziecie w nich ryby i owoce morza, ale nie tylko. Zazwyczaj są to miejsca zaopatrywane przez rybaków z danego portu. Obsługa jest miła i chętnie dzieli się informacjami. Można się od nich dużo dowiedzieć, jak na przykład tego, że sezon 2025 nie był najlepszy, a nawet powiedzieć można, że kiepski dla makreli. Co zawsze podnosi na duchu, jeżeli nie udało się złowić absolutnie nic przez całe 3 tygodnie rejsu. To nasza garść informacji. Nie jest tego zbyt wiele, ale może się przydać, jeżeli planujecie podróż w te rejony.